Właśnie dojechaliśmy na boisko futbolu australijskiego. Mecz w trakcie, piękna pogoda, niedziela. Będziemy szukać węży przy boiskach sportowych, przy parkach, w miejscach, w których się ich nie spodziewacie. Nasze boisko w centrum mieści się zaraz przy ścieżce rowerowej, a za tą ścieżką znajduje się trochę buszu i tam w dole jest strumyk. Tutaj w miejscach nasłonecznionych, takich jak to, będą wygrzewać się węże. I to jest dosłownie 15 metrów linii prostej od samochodów, od ludzi, którzy spacerują tu po chodniku. O, termity są bardzo sprytne. Często węże i jaszczurki chowają się pod takimi pniami. Aż ciężko sobie wyobrazić, że jesteśmy w środku 2-milionowego miasta. Patrzcie, jaka piękna rzeczka, pomarańczowa ziemia, skarpy. Cudo. Patrzcie. Mała jaszczureczka i na takie jaszczurki będą polowały młode węże. Pokażę wam, o co chodzi. Po ulewnych deszczach tydzień temu, kiedy zresztą zalało naszą ulicę, ziemia tak przemokła wodą, a później przyszedł porywisty wiatr ze zmianą frontu zachodu, wyrwał to drzewo, to jest akurat eukaliptus, hardwood, z nim parę innych drzew i zwalił się do strumyka. Patrzcie, jak wysoko woda podchodziła, aż tam wszystko poniszczone. Nieźle, nieźle. Jest wąż. O, jeszcze słyszę. Musimy go teraz przyuważyć. On jest gdzieś tu przede mną. Szukamy świecących się łusek. Był gdzieś tutaj. Tu mamy chłopaków z Sandgate Hawks, gdzie gra mój syn. Tydzień temu wybraliśmy się z nimi do Sunshine Coast na mecz i popatrzcie, jakiego węża tam udało mi się znaleźć. That's a massive red belly. Wow. Can I move, boys? Wow. Niesamowite, że udało nam się znaleźć 2 red bellies w tym buszu tak blisko tego boiska. Przejechaliśmy dobre 20 minut. Syn zaczyna grać za pół godziny. Jesteśmy w Kedron, w Kalinga Bushland. Popatrzcie. Jak się zastanawialiście, czy można je w mieście znaleźć, no to macie odpowiedź. Tylko tutaj na liska. Popatrzcie, tutaj samorząd dosłownie tylko przykasza trochę. Trawy sięgają chodnika, także nie dziwiłbym się, jakby tutaj ludzie co chwilę trafiali na węże, po prostu tak spacerując. Kto zorganizował urodziny z K-pop Demon Hunters śpiewają Golden. Tak wyglądają parki w Brisbane w niedzielę. Pełne ludzi, pełne dzieci, szczególnie jak jest jakiś fajny plac zabaw, więcej parkingu. Czasem pytony lubią się schować w takiej trawie. Tu widzę bardzo dużo jaszczureczek, czyli pokarmu tu jest odpierone, ale też znalazłem niestety nieszczęście Queenslandu. Popatrzcie, co to jest, widzicie? I ta ropucha tutaj doprowadza do śmierci sporej ilości zwierząt i właśnie psiaków, które je czasem łapią, jak i węży. To jest
jedna z tych rzeczy, o której ludzie nie wiedzą, jak się przenoszą do Queensland. Pokażę wam teraz klip z taką dorosłą ropuchą, co się dzieje nocą tutaj, ile ich jest. Dla wrażliwych może zamknijcie oczy. Jakie potworzyska, co? Wow! Taka ma na tyle jadu. Krokodyl by taką capnął. Czy dingo, czy lis. Martwy. Mój syn gra tam w dole. Przejdziemy do niego, popatrzeć jak ten mecz wygląda. A przy okazji pokażę wam może, w jakie miejsca się nie wchodzi. Nie wchodzi się w takie trawska, bo tu węży nie znajdziecie, a raczej węże was mogą znaleźć, a jak już was znajdą, nawet nie będziecie wiedzieć, aż poczujecie ukąszenie. Ktoś tu, widzicie, zgubił babcia, szedł może nocą zapalić sobie skręta. Z węży, które są jadowite, to występują, to raczej tylko Red-Bellied Black Snake, który nie jest śmiertelnie jadowity, ale na niego trzeba uważać. Okej, wyszliśmy, jak widzicie, szczęśliwi, nic się nie stało. Pooglądamy trochę mecz i pokażę wam okolice. Come on! Mama, popatrz na to, leją ich 25-1. Come on boys, come on Sengek! Jest następny dzień, a w zasadzie następny weekend i dzisiaj zabieram was w dół tej rzeki. W miejsce, gdzie znalazłem najwięcej węży podczas jednego dnia przez całe moje życie, 14. Właśnie o tym mówię. Pokazuję tutaj akurat dwa niejadowite węże, węża drzewnego, jak i pytona, ale tutaj wzdłuż naszej rzeczki, przy której byliśmy tydzień temu, prowadzi jedna z bardziej popularnych tras rowerowych. O tym mówię, ile tutaj jest ludzi. Ci ludzie, co nie zdają sprawy, że tak pędząc wzdłuż trawy, zaraz w zasadzie będą musieli omijać slalomem węże, bo ja wam pokażę, ile ich tutaj jest, jak tylko wejdę w burz. Widzicie, co tu się dzieje w niedzielę? Ile tych rowerzystów jadą i nie widać końca. Powiem wam, że tu już przelewek nie ma. Trawa jest skoszona w miarę fajnie, króciutko, ale dalej węże, szczególnie te bagienne, potrafią się tak skamuflować, że można na jakiegoś stanąć. Nie chcę ryzykować ugryzienia, jak nie potrzeba. Jest szansa, że zauważymy jakieś z daleka. Ja mam dobry aparat, żeby je uchwycić, zanim spieprzą w trawę. Ale Red-Bellied jest zaraz przede mną. To jest właśnie ten jadowity wąż. Pięknie leży w pełnym słońcu. Podejdziemy teraz do niego blisko. Wow! Widzicie, podniósł na chwilę głowę. Jak kobra, ma piękne czerwone barwy pod spodem. Najpiękniejszy Red-Bellied, jakiego w życiu z bliska widziałem. Tak jak mówiłem, takie bestie siedzą tu w tej trawie. 70 metrów od drogi, którą pędzili ci rowerzyści. Ludzie sobie naprawdę sprawy nie zdają. Pędząc tak 30 na godzinę. Węże tu przechodzą przez tą szosę cały czas. Brisbane ABX Gravel Sector, czyli tutaj ich wpuścili na pętlę ze żwirem. Się dziwić, że tak gnali, bo to wyścig.